Dawno nie było tego typu materiału i to nie bez przyczyny. Na rynku laptopów panowała stagnacja, a nowa generacja nie jest do końca tym, czego się spodziewano, ale o tym w innym materiale. Dzisiaj po wielu miesiącach testów i przerobieniu kilkudziesięciu modeli, myślę, że jestem w stanie polecić Wam kilka konstrukcji. W tym filmie skupimy się na modelach z RTX 4050. Przedstawię Wam najpopularniejsze, a potem powiem, którego z nich bym wybrał osobiście i dlaczego. Pod filmem w opisie znajdziecie też linki do prezentowanych tu konfiguracji. W chwili przygotowywania materiału w tych miejscach były one dostępne w najniższych cenach. A teraz rozsiądźcie się wygodnie i zaczynamy! Na wstępie warto zaznaczyć, że nie znajdziecie tu propozycji modeli z patologicznym parametrem TGP, jak MSI Cyborg czy GF63 z zawrotną mocą 45 W oraz pojedynczym wentylatorem. Modele te są kpiną z graczy i powinny odejść w niepamięć, gdyby przynajmniej były ciche, co powinno być naturalne przy tej mocy, ale nie, tutaj trzeba było oszczędzić te kilka dolarów na lepszym chłodzeniu. I jeszcze krótka odpowiedź na często powtarzające się pytanie, czemu nie polecam Wam konstrukcji z RTX 3050, a mianowicie ponieważ różnica w cenie między modelami z RTX 3050 a tanimi 4050 jest znikoma. Natomiast różnica w wydajności już znaczna i kupowanie laptopa z taką grafiką pod koniec 2023 roku to lekki masochizm lub sadyzm, jeśli się je poleca, no chyba że ma się na nich niezłą prowizję, wtedy to wyrachowanie. Jest jeden wyjątek, a mianowicie odświeżone wersje z RTX-ami 3050 posiadającymi 6 GB pamięci VRAM, ponieważ największą wadą tych kart była właśnie mała ilość pamięci. Dobra, trochę poprzenudzałem, a teraz przejdźmy do pierwszej propozycji. I jest nią Gigabyte G5, G7 MF. Jak możecie się domyślić, wersja z piątką to model 15-calowy, natomiast 7 oznacza 17 cali. Mam co do nich mieszane uczucia, wszystko wygląda nieźle na papierze. Biorąc pod uwagę parametry do ceny, mamy tu i5 12500H i RTX 4050 z TGP 75 W. Niestety, jak to przy większości konstrukcji od tego producenta, wiele osób narzeka na ich funkcjonowanie i kulturę pracy. Ale w tym wypadku większość problemów można uniknąć kupując wersję bez systemu i instalując samemu oraz wyłączając autouruchamianie aplikacji Control Center. O manualnym ustawieniu wentylatorów nie wspominając. Niestety największą nieustającą wadą tych laptopów jest tragiczna pasta termoprzewodząca. Mówiłem o tym już w kilku filmach, więc jeżeli jesteście zainteresowani tym modelem, zachęcam do zapoznania się. Link znajdziecie w opisie. Kolejna propozycja to MSI Katana i tutaj podobnie jak w przypadku modeli od Gigabyte'a, laptop ten występuje w wersji 15 i 17 calowej. Posiada on RTX 4050 105 W i jest to najmocniejsza karta, z jaką powinno się go proponować, ponieważ wersje z RTX-ami 4060 są już całkowicie nieopłacalne. Krótko podsumowując ten model, mamy tu niski limit mocy CPU plus GPU, przez co grafika osiąga okolice 85 W. Do tego matryca o słabym odzorowaniu kolorów. W zasadzie nie rozumiem polityki wycenienia laptopu przez tego producenta, bo laptop jest gorszy pod każdym względem od MSI Bravo, o którym powiem za chwilę, a który jest znacznie lepiej wyceniony. A jeśli kogoś interesuje materiał, w którym pokazuję tę konstrukcję, to znajdziecie go na dole w opisie. Następnie mamy wspomnianego przed chwilą MSI Bravo, o którym zrobiłem kilka materiałów, uważam go za jednego z najbardziej opłacalnych laptopów z RTX 4050. Limit mocy TGP ustawiono tu na 115 W, co daje nam możliwość podkręcania tej karty i uzyskania kilkunastu procent więcej, zbliżając się wynikiem do modeli z RTX 4060. Zastosowany Ryzen 5 7535HS nie jest może najwydajniejszym procesorem, ale dobrze radzi sobie w tandemie z tą grafiką. Większość gier, poza tymi, które preferują Intela, jak Wiedźmin 3 po aktualizacji. Niestety nie ma róży bez kolców i do minusów tej konstrukcji można zaliczyć ciemną matrycę o słabym odzorowaniu kolorów. Granie na tym laptopie w jasnym pomieszczeniu nie sprawia zbyt wiele frajdy. Następnie mamy Acera Nitro 5, jest to znana i testowana już przeze mnie konstrukcja, ale zamiast RTX 3060 mamy tu RTX 4050. I teraz uwaga, dlaczego go polecam, skoro w zeszłym roku tak bardzo go krytykowałem. Ponieważ największą wadą poprzedniej konstrukcji była głośność, dochodząca do 65 dB. Natomiast w trybie zbalansowanym okolice 105 W wypadał porównywalnie do Legiona 5, a w tym modelu mamy RTX-a, który osiąga okolice 100 W, po OC może 115, ale na pewno nie będzie to 140, więc kultura pracy powinna być na wysokim poziomie.
W kwestii ceny wersję 15-calową możecie zakupić poniżej 5000, a w promocjach udaje się ją nabyć nawet w okolicach 4. Natomiast niezrozumiała jest dla mnie cena wersji 17-calowej. Ale ten producent nigdy nie słynął z racjonalnego wycenienia swoich urządzeń. Podsumowując, jeśli szukacie 15-calowego laptopa, to jak najbardziej polecam, aczkolwiek jego standardowa cena mogłaby być 500 zł mniejsza. Natomiast jeśli oglądacie ten film i cena wersji 17-calowej dalej jest o prawie 800 zł wyższa, to radzę poszukać alternatywy. Teraz czas na coś od Asusa i będzie to Asus TUF. Kiedyś piekarnik, a od zmiany kadłubka na nową konstrukcję całkiem przyjemna maszyna. Niestety cierpi na to, co tanie modele od MSI, czyli kiepską matrycę. Tutaj jednak mamy kiepskie czasy reakcji i jasność. Natomiast przynajmniej odzorowanie kolorów jest na wysokim poziomie, więc można powiedzieć, że jest to laptop dla graczy, pod warunkiem, że nie celują w szybkie gry, gdzie liczy się właśnie czas reakcji. Co do ceny, uważam, że mógł być wyceniony trochę taniej. Obecnie możemy kupić go za około 5000, a najtańsza cena, jaką dotąd widziałem w Polsce za ten model, to okolice 4600 zł. Czas na nową odsłonę laptopa gamingowego od Lenovo, a mianowicie Loku. Nie wiem jak to czytać, napiszcie w komentarzach. Czy jest to bardziej następca IdeaPada Gaming, czy może Legiona 5 bez Pro, trudno mi określić. Wiem, że dostępny jest z RTX 4050 95 W, czyli teoretycznie pełnej mocy, a do tego matrycą z akceptowalną jasnością na poziomie 350 nitów, ale niskim odzorowaniem kolorów i kiepskim czasem reakcji. Tym, na co warto zwrócić uwagę, to 3-letnia gwarancja producenta. Początkowo obejmowała ona modele z procesorami Intela. Czyżby Lenovo wiedziało coś więcej o awaryjności w stosunku do poprzedniej generacji? Niemniej w cenie poniżej 5000 jest to ciekawa alternatywa. Zacząłem od propozycji od Gigabyte'a i też na nich skończę. Obecnie każdy producent ma przynajmniej dwie wersje laptopów dla graczy. Wersję budżetową oraz premium. I w tym przypadku wersją premium tego producenta są Aorusy. Ale w wersji z RTX 4050 mamy jedynie wersję 17-calową. Największą zaletą jest świetna matryca oraz bardzo małe rozmiary. Testowałem go w wersji z RTX 4080, więc odsyłam do tamtego materiału. Jedyna różnica, którą zauważycie, to lepsza kultura pracy, z uwagi na słabsze podzespoły od testowanego przeze mnie modelu. Biorąc pod uwagę parametry do ceny, jest to najlepsza opcja dostępna na polskim rynku. Nie pozbawiona jest jednak swoich ułomności i sami musicie odpowiedzieć sobie na pytanie, czy są one dla Was akceptowalne. Największy problem to często zgłaszane usterki klawiatury oraz pewne niezrozumiałe rozwiązania konstrukcyjne. Tak więc krótko podsumowując ten materiał, uważam, że płacenie ponad 5000 za modele z RTX 4050, nawet największej mocy, to nieporozumienie. Chyba że dostajemy w pakiecie rewelacyjną matrycę. Pamiętajcie, żeby zostawić komentarz i jeżeli uważacie, że pominąłem jakiś model, który zasługuje na obecność w tym rankingu, piszcie. Przyjrzę się temu w następnym odcinku. Do zobaczenia!